Hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w którym opowiem Wam o krawatowym mikrofonie Boya, który jest przystosowany do pracy z gniazdem XLR. Jest to odcinek o mikrofonie Boya BY-M4C. Po otwarciu kartonika znajdziemy krótką instrukcję obsługi oraz kartę gwarancyjną. Następnie w woreczku znajdziemy czarną gąbeczkę oraz klamerkę krawatową. No i oczywiście sam mikrofon wraz z przezmacniaczem we wtyczce XLR. Na końcu dokopiemy się do pochłaniacza wilgoci. Sam mikrofon wygląda w ten sposób i jest metalowy. Możemy założyć na niego osłonę przeciwpowietrzną, czyli małą gąbeczkę z zestawu, która pozwoli zmniejszyć szum wiatru. By dało się mikrofonu przypiąć do ubrania, konieczna jest jeszcze klamerka mikrofonowa, w którą ostrożnie wciskamy mikrofon. Kabelek przy tym mikrofonie ma około 180 cm i w sumie wydaje się być krótki jak na tego typu mikrofon. Jest tu rzecz, do której muszę się przyczepić, a mam na myśli niezabezpieczone miejsce, gdzie przewód wchodzi do przedwzmacniacza. Kabelek kręci się i swobodnie się rusza, co może skutkować szybkim uszkodzeniem w tym miejscu. Idąc dalej, po odkręceniu kapselka widzimy lekką pętelkę, która nijak mocuje kabelek z obudową. Ale widząc już delikatny zarys wnętrza, przecierałem oczy ze zdumienia i po odkręceniu ujrzałem przedwzmacniacz, który już chyba gdzieś widziałem. Dlatego też postanowiłem rozkręcić i zobaczyć, co skrywa wnętrze mikrofonu Saramonic. No i doszedłem do momentu, w którym właśnie wyjmuję tutaj wnętrze mikrofonu Saramonic. No i jak widzicie, to jest w zasadzie wszystko w tym mikrofonie. No i już jak widzicie, kolor płytki ten sam. Oraz jak widzicie, no kształtem wygląda całkiem podobnie. Zobaczmy sobie z góry, jak wyglądają obie płytki. No wygląda w miarę podobnie. Tutaj mamy 4 kondensatorki, tutaj mamy diodę, tranzystor, z tym, że tutaj mamy przylutowane przewody, a tutaj mamy przylutowany na stałe mikrofon. Jak widzimy, dość dobry ten mikrofon w tym Saramonicu siedzi. I jak odwrócimy sobie na drugą stronę, spójrzmy na symbole BY, tutaj mamy M4, tutaj mamy NV5. Ciekawostka, jak widać chyba te płytki powstały w tej samej fabryce, być może projektowane były przez tą samą osobę. Najbardziej mnie tu interesuje i bardzo ważna rzecz, rok 2015, tutaj też mamy 2015. Tak widzimy wersję 2.0, tu mamy wersję 1.2. Co jest ciekawostka, bo mikrofon Saramonica w ogóle nie szumi, a mikrofon Boya lekko szumi. Zastanawiam się, skoro projektowane to było w miarę w tym samym miejscu, to czemu jeden mikrofon z natury szumi jak wszystkie inne produkty z tamtego czasu od Boya, a jak widać Saramoniki nie szumią. Czyżby to był celowy zabieg? Oj, ciężko powiedzieć. Wszystko możliwe, tak czy siak, jak widzimy, płytki są wręcz identyczne, nawet jak widzę opisy na tym R1, R2 i tak dalej, wszystkie tranzystory są wręcz identycznie rozłożone. Być może któryś z tych tranzystorów jest po prostu gorszej jakości, specjalnie umieszczony tutaj. Ale jak widzimy, no taka ciekawostka techniczna, że to samo znajdziemy w zasadzie w mikrofonie Saramonica, który nie szumi. To najważniejsze. A jeszcze jedna rzecz, którą muszę tutaj powiedzieć, to w miarę jeśli chodzi o to zabezpieczenie, o którym wspominałem, tego kabelka, no to prawdę mówiąc, najlepszym rozwiązaniem tutaj byłoby, gdyby producent zastosował tutaj gniazdko i tutaj moglibyśmy przykręcać ten mikrofon na wtyczce, taką jak mamy do innych mikroportów, przykręcanym właśnie taką nakrętką, no to byłoby wtedy najlepsze rozwiązanie w takich lepszych zestawach instrumentalnych. Mamy tutaj po prostu mini XLR-a, którego wpina się po prostu mikrofon lub inny właśnie ewentualnie zestaw tam headsetowy, czyli nagłowny mikrofon. Poza tym, jak widzimy, jest to z metalu, no poza tym zabezpieczeniem całkiem dobrze jest. Jeśli taki mikrofon kupicie i chcecie to jakoś zabezpieczyć, to możecie po prostu odkręcić tą nakrętkę, napchać tutaj czegoś, jakiejś, nie wiem, nawet dwustronnej taśmy klejącej, żeby ten kabelek jakoś minimalnie usztywnić, żeby on po prostu się z tej płytki nie wyrwał, no bo jak się wyrwie, no to wiadomo, że bez lutownicy nam się tutaj naprawa tego nie powiedzie. Myślę, że teraz warto byłoby opowiedzieć, gdzie tego typu mikrofony się przydają, a najczęściej możemy spotkać je na różnych koncertach, przy nagłośnieniu wszystkich instrumentów, gdzie mamy całą orkiestrę. Oczywiście nie są tam dokładnie te boje, ale głównie chodzi o niewielkie rozmiary przypinanych mikrofonów, ale jest to też znaczne ułatwienie związane z podłączeniem takich mikrofonów z dala od miksera, gdyż wystarczą zwykłe symetryczne XLR-y. Poza tymi miejscami tego typu mikrofony można spotkać w studiach telewizyjnych, gdzie jest jedno stałe miejsce do cyklicznego nagrywania np. wiadomości. Oczywiście rozwiązania bezprzewodowe też są stosowane, ale w stałym miejscu takie rozwiązanie sprawdza się całkiem dobrze, gdyż mikrofon po prostu działa i zwyczajnie nie trzeba się martwić o baterie lub zakłócenia radiowe. Mając okazję być w NTL-u, nagrałem takie testy profesjonalnego mikrofonu od Sennheisera. Mam tutaj właśnie teraz ten mikrofon, jest on właśnie podłączony pod Zooma H6, którego mam ustawionego mniej więcej na połowę głośności. Jest on włączony pod gniazdo numer 2 XLR, jest zasilanie Phantom, jest ustawiony też kompresor na minus 6 dB, czyli kompresor do studia, no i mamy właśnie limiter bardziej do studia.
Przypnę sobie teraz ten mikrofon właśnie do koszuli. No i teraz zobaczcie, jak mnie słychać. Teraz możemy porównać w sumie dźwięk właśnie z tego mikrofonu. Pamiętajmy, że ten mikrofon jest właśnie podłączony po kabelku bezpośrednio do Zooma, no ale sami posłuchajcie, jak to słychać. No i myślę, że do czego inni producenci powinni dążyć, no bo jakby nie było, myślę, że ten mikrofon daje dość sporo dobrą jakość, więc sami słyszycie ten test. Ale wróćmy teraz do testowanego mikrofonu Boya. Jeśli nasza kamera posiada wejście mikrofonowe XLR z zasilaniem Phantom, to możemy taki mikrofon bezpośrednio podłączyć do kamery. Mikrofon mam przypięty dokładnie w tym miejscu, no i słyszymy właśnie dźwięk tego mikrofonu, który jest podłączony bezpośrednio do Pocketa 4K. Pocket oczywiście też nagrywa obraz, ale głównie dźwięk tutaj jest nagrywany, obraz jest nagrywany przez mikro. No i właśnie tak słyszymy ten dźwięk. Jestem teraz w lesie, troszeczkę tutaj wiatr wieje, są też inne głosy, ponieważ są tutaj różne zakłady przemysłowe. No i właśnie w ten oto sposób słyszymy dźwięk bezpośrednio podłączony do Pocketa 4K. Jednakże jeśli nie posiadamy takiego złącza, ani nie mamy rejestratora z XLR-em, to wtedy możemy użyć zewnętrznego adaptera XLR, który pozwoli zasilać taki mikrofon i doprowadzić sygnał audio do kamery. Słyszymy teraz dźwięk z tego mikrofonu, który mam zapięty dokładnie w tym miejscu. Jest on podłączony do adaptera Saramonic Mix, który zasila też ten mikrofon z baterii i podaje sygnał na mini jacka do właśnie Micro Cinema Camera, która ma tylko właśnie wejście dźwięku po właśnie mini jacku. W ten oto właśnie słyszymy ten dźwięk. Są tutaj oczywiście inne hasy, bo miejsce to samo, w którym nagrywam, więc sami słyszycie, jaki dźwięk właśnie jest z tego mikrofonu, który jest podłączony do adaptera właśnie Saramonica. Oczywiście nie mogło też zabraknąć testu z samym rejestratorem, który również sprawdził się świetnie z tym mikrofonem. Słyszymy teraz dźwięk z mikrofonu, którego mam przypiętego tutaj. Jest on podłączony bezpośrednio do Zooma H6, który go bezpośrednio także zasila. A jestem obecnie troszeczkę w lesie, troszeczkę tutaj wiatr wieje, też są odgłosy ulicy, bo niedaleko są zakłady przemysłowe. No i tak właśnie słyszymy ten mikrofon, który jest podłączony bezpośrednio do Zooma H6. Mikrofon możemy też podłączyć do bezprzewodowego nadajnika XLR, dzięki czemu uzyskamy bezprzewodowy mikrofon. Słyszymy teraz dźwięk z pchełki mikrofonowej na XLR, którą mam podłączoną do nadajnika Saramonica. Jest ona przypięta dokładnie w tym miejscu. No i jesteśmy teraz na dworze, słyszymy, jak słychać właśnie tą pchełkę właśnie w takich warunkach, gdzie są jeszcze inne dźwięki. Jak widzimy, jest to mikrofon, który jest skierowany do konkretnych celów. Widząc jego budowę, nadal widzimy, że to Boya sprzed lat. Zwłaszcza po tym, co zobaczyliśmy w środku. W czasie testu ciszy słyszymy jednak trochę szumu. Który na szczęście nie jest aż tak drastyczny. Jego delikatna redukcja na montażu może pozwolić na emisyjność materiału z takiego mikrofonu. A o zakupie myślę, że sami musicie zdecydować. I tu sugestia, by kierować się przede wszystkim potrzebą, następnie optymalną jakością, no i na końcu przystępną ceną. Na koniec muszę przypomnieć, że największą wadą, jaką znalazłem w tym mikrofonie, to za krótki kabelek jak na taki mikrofon. No i oczywiście samo zabezpieczenie kabelka przy przedwzmacniaczu. Myślę, że będzie to już wszystko w tym odcinku. Dziękuję firmie Fototechnika z Gdańska za udostępnienie sprzętu do nagrania. I mam nadzieję, że z tym mikrofonem zobaczymy się już za rok w recenzji po roku. A teraz dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, no i trzymajcie się cieplutko. Do następnego odcinka.